Hello, hello, tutaj Monia Music i zapraszam na pogadanki z Monią. Tak, stworzyłam podcast. W końcu to zrobiłam. Słuchajcie, nawet nie wiecie, ile czasu ja przed wami ukrywałam, że chcę coś takiego zrobić. Raz wspomniałam tylko na live'ie, że miałam takie plany, no ale zawsze z tym zwlekałam i zwlekałam i zwlekałam i w końcu jest! Nie no, słuchajcie, ja totalnie jestem w 7. niebie. I aktualnie mam gdzieś, że robię to na zasadzie totalnej prowizorki, bo jak widzicie mam mikrofon z RTV Euro AGD za 100, który nie ma idealnej jakości. Postawiłam sobie telefon i do was nagrywam też, bo uznałam, że też będę wstawiać ten podcast na YouTube'a, bo jednak bardzo dużo razy mówiliście mi, że chcecie mnie na YouTubie, a ja mówiłam nie. Więc teraz uznałam, że upiekę 2 pieczenie na jednym ogniu. Także jestem na YouTubie, jestem na Spotify'u i robię to, co kocham, czyli gadam do was. Nie no, tak szczerze, jeżeli oglądacie mnie na TikToku, to wiecie, że ja lubię gadać i lubię dużo gadać. I moje filmiki, które chcę, żeby na TikToku miały maks 10 minut, mają po 8-9 minut, bo nie jestem w stanie krócej wypowiadać się w danym temacie, więc uznałam, że podcast będzie idealnym rozwiązaniem na to, aby gadać do was ile wlezie. Także jestem tutaj, mam nadzieję, że będę wam umilać czas w każdą środę o 16 i nie tylko, bo w każdej chwili możecie wracać do nagrań na Spotify'u, do filmików na YouTubie, w każdej chwili możecie sobie to odpalić. Jak już wam powiedziałam, czemu w ogóle to robię, to uznałam, że możemy sobie porozmawiać dzisiaj o byciu sobą. Bo właśnie dlatego, że jestem sobą, stworzyłam ten podcast. Jeżeli znacie mnie od jakiegoś czasu, to wiecie, że kiedyś na siłę starałam się być inna od innych ludzi i wmawiałam sobie, że jestem sobą. Kochani, to nie tak działa. To absolutnie nie tak działa. Wystarczy się rozejrzeć. Każdy z nas wygląda inaczej. Każdy z nas zachowuje się inaczej. Każdy z nas ma inne charakterystyczne cechy, każdy z nas ma inne zainteresowania. To znaczy, oczywiście niektóre rzeczy się powtarzają wśród ludzi, ale to nie zmienia faktu, że nie ma 2 takich samych osób na świecie. Każdy z nas jest inny. Każdy z nas jest wyjątkowy właśnie dzięki temu. Często zastanawiałam się, dlaczego ludzie boją się być sobą, bo jest bardzo dużo osób, które po prostu boją się tego, kim są. Ale teraz, tak po wieloletnich obserwacjach świata, nie jestem specjalistą, nigdy nie będę, znaczy jestem pracownikiem socjalnym z wykształcenia, więc trochę specjalistą, chociaż jeszcze nie pracowałam w zawodzie, ale słuchajcie, no obserwowałam świat, te studia też zmieniły moje postrzeganie rzeczywistości. I uważam, że bardzo często ludzie boją się być sobą, bo boją się tego, że nie będą zaakceptowani w danej grupie społecznej, w której chcą być zaakceptowani i przez to próbują się na siłę upodobnić. I nie żeby coś, ja też tak robiłam, okej? Ja też tak robiłam. Jak na siłę chciałam, żeby dana osoba mnie polubiła, to nagle przejmowałam jej zainteresowania, nagle kreowałam się na osobę, która lubi to, lubi tamto, lubi taką muzykę, lubi tak się ubierać, lubi to, lubi to. Szczerze teraz się zastanawiam, dlaczego. Jakby po co mi to było? Każdy z nas ma prawo lubić coś innego i nie każdy musi lubić to samo. I jeżeli druga osoba tego nie akceptuje, to po co z taką osobą się zadawać? W dojrzałej relacji, jakiejkolwiek, czy to przyjacielskiej, czy to koleżeńskiej, czy to romantycznej, czy jakiejkolwiek innej, jeżeli ktoś nie jest taki sam jak ty, i ma inne cechy, ma inne zainteresowania, to totalnie się to szanuje po prostu i się wspiera tą osobę w jej zainteresowaniach. A nie mówi się, że jest jakaś dziwna, bo czegoś nie lubi. Jakby co? To jest tak niepotrzebne. Słuchajcie, porównywanie się do innych jest najgorszą rzeczą, jaką można sobie zrobić. Dla siebie, dla swojej psychiki. Myślę, że część z was mogła widzieć taki rysunek, który mi też bardzo zapadł w pamięć, że jest sobie kilka zwierzątek, na przykład małpa, motyl, słoń i takie tam. I pewna osoba mówi im, żeby wspięli się na drzewo. Żeby weszli na drzewo. Małpa to zrobi bez problemu, ale motyl jak ma się wspiąć? On może co najwyżej polecieć na szczyt drzewa. O słoniu już nawet nie wspominam. I to jest właśnie według mnie bardzo
trafna metafora świata, jak i też polskiej edukacji, bo to głównie chodziło o edukację wtedy, ale metafora świata to też jest niezła. Bo każdy z nas jest inny i niektórzy mogą świetnie tańczyć, ale na przykład nie mieć idealnego głosu do śpiewania, a inni mogą pięknie śpiewać, ale nie umieć jakoś bardzo tańczyć, nie mieć aż tak wielkiego poczucia rytmu. To jest absolutnie normalne, każdy z nas jest inny. Dlatego nie rozumiem, czemu ludzie w kółko się z kimś porównują. Czemu ludzie chcą dążyć, żeby być na siłę jak ktoś? Każdy z was jest wyjątkowy. A jeżeli ktoś tego nie szanuje, to lepiej odciąć taką osobę ze swojego życia. I mówię to jako 21-letnia dziewczyna, która już miała naprawdę wiele relacji w życiu, różnego rodzaju. Spotkała się z wieloma toksycznymi ludźmi. Serio nie warto, uwierzcie mi, nie warto. Bo ja wiem, że pojawia się lęk w stylu, co jeżeli zostaniemy sami? Ja też miałam taki lęk. Bo jednak jako ludzie jesteśmy istotami społecznymi i nawet introwertycy, tacy jak ja, potrzebują czasem kontaktu z ludźmi. Oni ładują baterię w samotności na pełnej, ale potrzebują kontaktu z ludźmi, bo bez jakiegokolwiek kontaktu z ludźmi człowiek zaczyna wariować. Dlatego jak najbardziej rozumiem ten lęk właśnie, co jeżeli zostaniemy sami. A z drugiej strony jest pytanie, co jeżeli odetniemy się od tych ludzi, którzy nie szanują nas takich, jakimi jesteśmy i w ramach tego znajdziemy innych ludzi, którzy nas zaakceptują w pełni i nie będziemy musieli nikogo udawać, do nikogo się porównywać, nie wiem, na siłę być tacy jak ktoś. Możemy być po prostu szczęśliwi, możemy być sobą i znaleźć ludzi, dzięki którym też możemy pielęgnować bycie sobą. Co wolicie? Ja z doświadczenia powiem, że lepiej mi było przez jakiś czas życia być samą, nie mieć w sumie znajomych, może tam parę osób, które po prostu mnie gdzieś tam lubiło, ale nie mieć jakichś, wiecie, bliższych przyjaciół, po to, żeby w wieku dorosłym już, tych 18-19 lat, znaleźć pierwsze osoby, dzięki którym naprawdę poczułam się dobrze na tym świecie. I teraz otaczać się ludźmi, którzy naprawdę akceptują mnie taką, jaką jestem. Otaczać się ludźmi, którym wiem, że mogę zaufać. I że wiem, że jeżeli powiem im jakiś sekret, to oni tego nie wydadzą dalej. Ja wiem, że to wszystko jest pokręcone, trudne, I get it, więc ja dzisiaj nie będę was zanudzać nie wiadomo jakimi smutami, nie? Bo to jest jakby pierwszy odcinek, także chillera. Po prostu ja się już rozkręciłam, jakby to miał być luźny odcinek. To miało być totalnie luźne gadanko na temat bycia sobą, a ja już wjechałam na temat toksycznych ludzi. Co jest ze mną nie tak? Właśnie nic nie jest ze mną nie tak, ja jestem sobą. I to jest to, ja jestem sobą, dlatego ja się tym nawet nie przejmuję. Ja wiem, że lubicie słuchać mojego gadania, w sensie pewnie nie wszyscy, ale jak ktoś nie lubi, to trudno. Pewnie też poświęcę jakiś odcinek na hejt i hejterów i to, co o tym myślę. Może nawet sobie poczytamy jakieś hejterskie komentarze, w sumie, żeby było śmiesznie. Jak chcecie. Tak czy siak, nie no, słuchajcie, według mnie lepiej jest być sobą i czekać trochę dłużej na ludzi, którzy prawdziwie cię lubią za to, kim jesteś, niż otaczać się w gronie osób, które chcą... No właśnie, czego oni chcą? Oni chcą, nie wiem, mieć kogoś, kto będzie spełniał ich wszystkie wyobrażenia? Tak życie nie działa. Może na koniec po prostu wam opowiem, jak ja dążyłam do bycia sobą i jakie też miałam przygody z tym, że próbowałam być na siłę taka jak inni i niezbyt dobrze na tym wyszłam. Więc no, mam nadzieję, że nie mówię na tyle chaotycznie, żebyście się pogubili, bo ja wiem, że ja czasem mówię chaotycznie, że ja skaczę z kwiatka na kwiatek na tych tematach. Ja w ogóle nagrywam to bez żadnego planu. Ja po prostu sobie do was gadam, naprawdę, ja po prostu trzymam mikrofon. I tak dzisiaj wracałam z Krakowa i sobie myślę, kurde, nagram w końcu ten pierwszy odcinek. I ja po prostu otworzyłam laptopa, więc to się nagrywa i mam mikrofon i sobie gadam, jakby bez żadnego planu kompletnie. Więc pogadajmy sobie o tym, jak wyglądało moje życie. Na przykład w liceum miałam koleżankę, która słuchała pewnej muzyki i potem ja się zaczęłam wkręcać w tą muzykę i po czasie zdałam sobie sprawę, że tylko dlatego, aby do niej pasować. W sensie, aby do tej koleżanki pasować, bo czułam się inna.
bo czułam się, że tylko ona jako jedyna z bardzo niewielu osób mnie w ogóle lubi z mojego otoczenia, więc chciałam się do niej na siłę dopasować, żeby jej nie stracić. I to nie wyszło mi na dobre, bo trochę tak zakłamywałam rzeczywistość, zakłamywałam siebie, no nie? Jakby to nie miało sensu. Wiecie, zaczęłam się wkręcać w ten rodzaj muzyki tylko po to, żeby udowodnić sobie, że ej, ja to polubię, że ej, ja też to lubię, że ja jestem taka jak ona. Nie, nie byłam. Lubię tą muzykę, ale takie wiecie, dla mnie to takie, że no jest okej, ale wolę inne klimaty. I musiałam sobie to sama wytłumaczyć, co nie? Jakby musiałam przejść proces w mózgu przez ileś lat, w ogóle nie wiem, przez ileś lat, po to, żeby ogarnąć, że ej, ja nie lubię tej muzyki aż tak bardzo. Dla porównania, niedawno byłam z kolegą, żeby sobie tak po prostu potańczyć. I puściłam swoją playlistę na Spotify'u do rozgrzewki, żebyśmy się po prostu, wiecie, rozgrzali i tak dalej. No i sobie tam biegamy, rozciągamy się. Nagle puszcza się jakiś raps, chyba Mata? Mata, tak. Dokładnie patointeligencja. No i ja tak mówię do tego kolegi, no bo wiem, że on ma inny gust muzyczny, no ja się go pytam, czy może być. On mówi, że no spoko, może być. Ale on mi mówi, ty serio słuchasz rapu? Ja mówię, no tak, a ty nie? A on powiedział, no nie, chyba jestem jedyną osobą, którą znam, która nie słucha w ogóle rapu. I tyle. Jakby to nie było nic złego, to była zwykła rozmowa na temat tego, że mamy inne gusta muzyczne, akurat w tym przypadku. I totalnie szanujemy siebie nawzajem. Kolejny przykład z mojego życia, który myślę, że bardzo dobrze znacie, czyli mój pobyt w Oriflame. Nie jestem z tego dumna, chociaż był to czas, który bardzo dużo dał mi doświadczeń w życiu. I jeżeli w ogóle słuchają tego osoby, z którymi kiedyś byłam w Oriflame, które stamtąd nie odeszły i które uważają, że gadam głupoty i chciałam na nich tylko najechać, to nie chcę nie chcę najeżdżać, bo każdy ma prawo robić w swoim życiu to, co chce. Ja mówię pod tym kątem, że ja właśnie jak tam dołączyłam, to było coś w stylu o wow, oni mnie chcą. I ja zaczęłam siebie kreować na taką, że jestem właśnie taka jak te wszystkie dziewczyny z Oriflame. I po prostu zaczęłam tworzyć swoją własną rzeczywistość tylko wokół tego. Wiecie, jeżeli chodzi o Oriflame, to ja wam mogę poopowiadać, tak wiecie, totalnie obiektywne rzeczy, które uważam po czasie, bo odeszłam stamtąd chyba ponad 2 lata temu, tak, ponad 2 lata temu. Także słuchajcie, mówię po czasie, mówię bez emocji. Po prostu chodzi o to, że ja sama jestem w szoku, jak bardzo szybko się wciągnęłam w to środowisko na tyle, że zaczęłam promować bez mrugnięcia okiem, bez zastanawiania się wszystko, co promowały te właśnie dziewczyny, moje liderki i takie tam. Więc ogólnie no to było też właśnie to, że ja się czułam wykluczona, właśnie a propos moich studiów, wykluczenie społeczne to jest to. Wykluczenie społeczne. Ja się czułam wykluczona społecznie. Yy, Dostałam zaproszenie od mojej byłej liderki, co sprawiło, że ja się poczułam chciana gdzieś. Dzięki temu się na siłę po prostu zaklimatyzowałam i na siłę zmieniłam swoją osobowość, aby one zrozumiały, że ja naprawdę zasługuję na to, żeby być w tym zespole. I to było chore. Ja sobie zdaję teraz z tego sprawę, że to było chore. Ja teraz jestem już poza tym i nawet nie wiecie, jaka to jest dla mnie ulga, że ja jestem poza tym i że ja już dłużej nikogo nie udaję, że ja na siłę nie próbuję się zaklimatyzować gdzieś, że ja po prostu, jeżeli ktoś mnie gdzieś nie chce, to trudno. Idę dalej, bo wiem, że czekają na mnie o wiele bardziej wartościowi ludzie, którzy zaakceptują mnie taką, jaką jestem. I wiecie, nie chcę, żeby też ten temat był podkładką pod rzeczy w stylu, nie wiem, no jestem wredna dla ludzi, bo jestem jaka jestem. No nie, to jest w ogóle zupełnie inny temat. Chodzi mi bardziej po prostu o osobowość, o zainteresowania, o, nie wiem, wygląd, styl ubioru, o takie ogólne rzeczy, bo wiecie, zachowanie i dobre maniery to jest naprawdę inna kwestia i uważam, że każdy powinien być dobry dla siebie i odnosić się do siebie nawzajem z szacunkiem. Ale to jest serio długi temat, więc też mogę poświęcić na to inny odcinek. Ale wracając do bycia sobą.
Ja wam powiem jeszcze, że nawet kwestia religii to był taki sprawdzian, kiedy jestem sobą, a kiedy nie. I ja szanuję każdego. Ja szanuję każdą religię, serio każdą. Ale do momentu, do kiedy ktoś mi nie mówi, że to on ma rację, ja nie mam racji i że muszę na siłę być kimś innym. Bo to już jest no trochę nie okej, co nie? Ja miałam dużo konwersacji religijnych i z jednymi rozmawiam w stylu, że no ja tak uważam i tyle, a ktoś mi mówi, to nie jest prawda, prawdą jest to i to i powinnaś robić to i to, no takie tam, no to wtedy mi się nie chce gadać. Ale jeżeli gadam sobie ze znajomymi, którzy mają totalnie różne poglądy na temat religii, o religii, i jesteśmy w stanie rozmawiać z szacunkiem o religii. I jakby każdy ma swoje argumenty, każdy ma swoje podejście do życia, do wiary. I to jest totalnie normalne. Jakby serio, my po prostu wymieniamy ze sobą argumenty i też argumenty drugiej osoby mogą pomóc spojrzeć na coś inaczej. To nie jest tak, że nagle możemy zmienić swoją wiarę, że jakby nagle musimy, bo tak, tylko po prostu jesteśmy w stanie otworzyć się i poszerzyć swoje horyzonty. Dla wyjaśnienia, kiedyś byłam bardzo zagorzałą katoliczką i w pewnym momencie, chcąc się właśnie dopasować, wpadłam w tak potężny katolicyzm, tak potężny fanatyzm w ogóle, że wpadłam w błędne koło myślenia tego, że wszystko jest grzechem i bałam się cokolwiek zrobić w życiu, bo bałam się, że spotka mnie za to kara. Ogólnie nie polecam takiego podejścia. Jeżeli ktoś wierzy w Boga, bo wierzy w Boga i jest mu z tym dobrze i nie czuje się w żaden sposób ograniczany tą wiarą i czuje, że po prostu wierzy i jest okej, to jest okej. Serio. Mam znajomych katolików i to nawet takich, wiecie, mocnych, ale po prostu zrozumiałam, że to nie moja droga, dlatego teraz nie chodzę do kościoła, wierzę po prostu w moc wszechświata, w potęgę podświadomości i tak mi jest lepiej. Odcięłam się i w końcu naprawdę jestem sobą, bo nie próbuję już na siłę gdzieś pasować. Jestem sobą i dzięki temu, że jestem sobą, jestem w wielu środowiskach, do których serio pasuję i w których nie muszę nikogo udawać. I tego właśnie Wam życzę, abyście nikogo nie musieli przed nikim udawać. Do zobaczenia za tydzień. Dajcie znać w komentarzach na YouTubie bądź nawet na TikToku pod jakimś filmikiem, o czym mam pogadać, w sensie o czym chcecie, żebym pogadała sobie tutaj. I co? Trzymajcie się. Życzę Wam miłego wieczorku i miłego całego tygodnia i miesiąca też. I trzymajcie się. Love ya so much.